Gry od Arkane Studio są dla mnie nierówne. Są takie, od których zupełnie się odbijam, jak Dishonored, i takie, które mnie wsysają na długie godziny, jak Prey 2. I jest Deathloop, który na początku podobał mi się tak sobie, a potem tyrałem w niego po 8 godzin dziennie i za każdą iteracją Deathloop był coraz lepszy. Nie bez powodu wspomniałem o dwóch poprzednich grach Arkane, bo Deathloop to pewnego rodzaju fuzja pomysłów właśnie z tych dwóch gier. Jeśli graliście w Prey albo Dishonored, bez problemu odnajdziecie te elementy, które zostały zapożyczone. Historia jest świetna, jak to u Arkane. Budzimy się na wyspie Black Reef jako skrytobójca Colt. Okazuje się, że wszyscy mieszkańcy wyspy przeżywają ciągle ten sam dzień. Naszym zadaniem jest wyeliminować 8 celów w perfekcyjnym ranie, aby przerwać pętlę. Na domiar złego na wyspie grasuje drugi skrytobójca, Juliana, która będzie z radością na nas polowała. W lokacjach jest sporo innych przeciwników, którzy również przeżywają ten sam dzień, ale o tym nie wiedzą i chętnie wpakują Coltowi kulkę między oczy, więc na pewno nie będziemy się nudzić. Naszym celem jest oczywiście wyrwanie się z Dnia Świstaka i poznanie tajemnicy nie tylko wyspy, ale i tego, kim jesteśmy i kim jest tajemnicza Juliana. A do tego prowadzi dość długa i złożona droga. Podobało mi się, że na początku gry nie wiemy zupełnie nic. Każda informacja rodzi więcej pytań. Początkowo jesteśmy zasypywani toną informacji, które zaczynają się mieszać. Z czasem puzzle układanki wskakują na swoje miejsce i historia staje się bardziej klarowna. Arkane bardzo sprytnie podeszło do mechaniki zadań i fabuły. Musimy odwiedzać te same miejsca wielokrotnie, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Cała wyspa składa się z 4 sporych miejscówek. Każdą z nich możemy odwiedzić o 4 różnych porach dnia. Rano, w południe, po południu i na wieczór, co daje nam 16 kombinacji. Jak się łatwo domyślić, jednego dnia możemy odwiedzić 4 dowolne miejscówki, a potem dzień się zresetuje i zaczynamy od nowa. Arkane zbudowało dość złożone zależności, jeśli chodzi o historię. Na przykład pewnych informacji dowiemy się tylko rankiem w danej miejscówce, ale będziemy mogli je wykorzystać wieczorem w innej. I tak w kółko. Całe szczęście Colt w kolejnych iteracjach zapamiętuje poprzednie dni, więc nie musimy zadań powtarzać za każdym razem, choć i zdarzą się takie, które będziemy robić po kilka razy. Wszystko to sprawia, że nie da się gry przejść w jednym cyklu. Będziemy ich potrzebować multum, aby wszystko pospinać. Również mamy fajnie rozwiązane elementy przyczynowo-skutkowe. Jeśli rankiem uda nam się powstrzymać powód eksplozji budynku, to potem do końca dnia ten budynek będzie nietknięty i będziemy mogli po nim buszować. Oczywiście jeśli nam się nie uda, musimy zaczekać do kolejnego dnia i zaczynać od zera. Każdą miejscówkę możemy zwiedzać dowolną ilość czasu, ale warto pamiętać, że pewne obszary otwierają się o innych porach dnia, więc nigdy nie jest tak, że cała lokacja jest dla nas dostępna. Deathloop określiłbym miękkim roguelike'iem. Colt ma możliwość dwukrotnej śmierci. Jeśli zginiemy trzeci raz, pętla się resetuje i zaczynamy dzień od samego początku. Każda z 2 śmierci cofa nas kawałek od miejsca pojedynku i możemy spróbować wrócić do własnego trupa, aby odzyskać substancję, która nazywa się rezyduum i która pozwala nam na zachowanie przedmiotów na kolejną iterację. Jeśli chcemy zatrzymać perki czy broń, musimy je nasycić rezyduum. Wtedy, gdy obudzimy się na plaży, wszystkie elementy pozostaną. Początkowo cała mechanika wydaje się dość skomplikowana, ale kilka iteracji i zaczynamy śmigać jak po własnym mieszkaniu. Zapamiętane miejscówki i skróty pozwalają coraz bardziej efektywnie przejść do przodu, choć w zależności od pory dnia zmieniają się też ustawienia przeciwników i pułapek, aby nie było za łatwo. Również poziom trudności zaczyna wzrastać. Przeciwnicy szybciej i z dalszych odległości mogą nas zauważyć. Wszczęty alarm szybko wrzuca nam na głowę całą zgraję patafianu, więc nawet po iluś tam iteracjach, kiedy czujemy się mocni, mały błąd może zakończyć się dość szybko naszą śmiercią, jeśli nie będziemy uważać. Colt nie jest bezbronny. Gra stawia na całkowitą swobodę rozgrywki. Chcesz latać z pianą na ustach i walić z ogromnej pepeszy? Proszę bardzo, choć takie rumakowanie szybko się kończy, bo Colt ma dość niewielką ilość energii, która wystarczy na przyjęcie dosłownie kilku strzałów. Można grać po cichu, eliminować przeciwników znienacka, strzelać pistoletem z tłumikiem, używać skrótów i specjalnych mocy, o których powiem za chwilę. Mapy są skonstruowane prześwietnie. Pełno w nich detali, sekretów,
sekretów, przejść. No level design stoi na niesamowicie wysokim poziomie i nawet odwiedzając daną miejscówkę któryś tam raz natrafiamy na niespotkane wcześniej rzeczy. Wielokrotnie odnajdywałem nowe drogi do celu pozwalające ominąć przeciwników i niepostrzeżenie wbić do lokacji od zupełnie innej strony. Do niesienia śmierci możemy używać strzelb, które mają potężny zasięg, są głośne i wymagają przeładowania po jednym strzale, ale mogą powalić słonia, karabinów maszynowych, niezbyt celnych, ale wypruwających chmarę pocisków, czy mój ulubiony pistolet z tłumikiem, który idealnie nadaje się do pacyfikowania nawet większych grup zakapiorów. Możemy znajdować też broń ze specjalnymi upgrade'ami. Na przykład strzelba z wybuchowymi pociskami położy niewielką grupkę jednym strzałem, ale wystrzał będzie słyszalny z bardzo daleka. Snajperka kosi elegancko, ale długo się przeładowuje i zdjęcie jednego celu aktywuje wszystkie cele w pobliżu, które zaczną poszukiwania, utrudniając celowanie. Początkowo nawet jeden przeciwnik jest problemem, ale z czasem eliminacja grupki 3-4 staje się tylko formalnością. Doskonale widać progres, jaki zachodzi w graczu, gdy z niezbyt poradnego kłapoucha zmieniamy się w niepowstrzymaną maszynę do zabijania. W lokacjach znajdziemy sporo napojów uzdrawiających i warto sobie wyrobić nawyk ładowania zawsze poziomu zdrowia do maksimum, bo jak wspomniałem, nawet mały błąd może doprowadzić do śmierci. Colt posiada jeszcze specjalne umiejętności, tutaj nazwane tabliczkami i talizmanami. Tabliczki trzeba będzie zdobyć, eliminując jeden z 8 celów. Nie możemy mieć ich w czasie rozgrywki wszystkich. Na misję możemy wybrać tylko 2, plus dopakować je opcjonalnymi upgrade'ami. Czy będą to znane z Dishonored teleport, czy chwilowa niewidzialność, a może łączenie celów, tak że zabijając jednego, reszta też otrzymuje obrażenia, a może chwilowa nieśmiertelność. Przed misją możemy dostosować też arsenał. W ciągu całego jednego dnia możemy wybierać rzeczy na kolejne pory dnia, które udało się zebrać wcześniej, ale pod koniec dnia decydujemy, które nasycić i przenieść do dnia następnego. I tutaj kolejny raz gra zaskakuje, bo w zależności jak dobierzemy umiejętności postaci, będziemy mogli wybrać różne drogi. Talizman podwójnego skoku pozwoli dostać się na niedostępne miejsca lub wejść po cichu do budynku przez okno. Niewidzialność pozwoli nam przemknąć pod nosami strażników i tak dalej. Wspomniane talizmany możemy przypisać do siebie albo do broni. Każda z nich posiada 3 sloty, w których dodajemy jakieś dodatkowe perki. Szybkie przeładowywanie, łatwiejsze headshoty, celniejsze strzały z biodra. Jest tego dużo i dobranie odpowiedniego zestawu chwilę nam zajmie. Colt ma też na podorędziu hakofalówkę, którą może hakować kamery czy działka, przekabacając je na własną stronę. To bardzo ważny element, który potrafi zwiększyć szanse przeżycia. Dobrze ustawione kilka działek rozniesie nawet największych wymiataczy. Wyłączenie kamer pozwoli przejść niezauważonym. Możemy też uruchomić na przykład jakieś maszyny, aby rozdzielić przeciwników w celu ich łatwiejszej eliminacji. Czasami będzie trzeba odnaleźć baterię, naładować ją i włożyć do urządzenia, aby działało. Gra wrzuca nam dużo aktywności, nawet tych opcjonalnych, i możemy spędzić na wyspie masę czasu, szukając idealnego oręża czy odnajdując sekrety. Nie można zapomnieć o rezyduum, którym nasycone są też różne przedmioty. Rezyduum zbieramy, bo jest to pewnego rodzaju nasza waluta, która pozwoli nam zachować nowe przedmioty na kolejny dzień, choć przyznaję, że po którejś tam iteracji staje się to zbędne, gdy mamy idealnie dobrane, wymaksowane wyposażenie i broń. Oczywiście, jak wspomniałem, przed nami zadania główne i poboczne. Nie jesteśmy w stanie wykonać ich nawet w kilku iteracjach. Czasami na zdobycie kodu potrzeba i kilku dni, odwiedzając różne lokacje w różnych godzinach. Zadań jest sporo, także cały czas mamy coś do roboty. Można pokusić się o znalezienie lepszych pukawek, czy po prostu próbować zrozumieć tajemnice wyspy. Cele misji rozwijamy odnajdując notatki, komputery czy audiobooki i tutaj muszę przyznać, że w początkowej fazie gry, gdy ta wydaje się być nafaszerowana detalami otoczenia, wszystko się zlewa i nie do końca wiadomo, co podnieść, a co nie. Dopiero za którymś razem zaczynamy rozumować, że każda notatka czy audiolog jest niezwykle ważna, bo zawiera potrzebne nam informacje, a bez nich nie ruszymy dalej z danym zadaniem.
Dodatkowo co jakiś czas lokację, w której jesteśmy, odwiedza zabójczyni Juliana. Może być ona sterowana przez konsolę lub innego gracza, bo tutaj zawarto bardzo fajny motyw multiplayerowy. Jako Juliana odwiedzamy grę innego gracza i próbujemy eliminować Colta. Ciekawe rozwiązanie, które dodatkowo nie wybija z całej imersji gry. Nie ma tutaj deathmatchów czy innych trybów i bardzo dobrze, bo multik jest prosty i świetnie pomyślany i przede wszystkim nie czuć, że jest wrzucony tutaj na siłę. Pojedynki z Julianą, czy to z botem, czy nie, są dość wymagające. Nawet postać sterowana przez konsolę doskonale wykorzystuje teren, potrafi zajść od tyłu, używać tabliczek i czasami ustrzelić nas, gdy nawet się tego nie spodziewamy. Ale nie umywa się to do Juliany sterowanej przez gracza, który jeśli jest ogarnięty, potrafi stosować chytre sztuczki i dość szybko eliminuje nas i musimy zaczynać od początku. Pomimo odwiedzania tych samych lokacji gra się nie nudzi. Na starcie można być przytłoczonym ilością informacji nie tylko o tym, co się dzieje, ale nawet o interfejsie gry. Rozumiem, że starano się jak najszybciej wrzucić gracza do akcji, ale tak skondensowana dawka wiadomości może odrzucić. Trzeba czasu, by poukładać sobie to wszystko w głowie i minie chwila, zanim poczujemy się jak ryba w wodzie. Wszystko, co robimy, przybliża nas do wykonania Perfect Runu z eliminacją 8 najważniejszych celów i przerwania pętli. Nie jesteśmy w stanie wykonać tego bez znajomości zebranych informacji, bo cele są w różnych miejscówkach, o różnych porach, a my mamy tylko 4 sloty. Tutaj kolejny raz mamy przykład, jak genialnie została zaprojektowana gra, jeśli chodzi o przyczynowość i skutek. Początkowo zadanie, przed którym staje bohater, wydaje się niemożliwe do wykonania, ale spokojnie, Colt znajdzie na to sposób. Gra ma całkiem niezłą oprawę, choć trzeba przyznać, że do górnej półki trochę brakuje. Ale to nic, lokacje są i tak wypakowane taką masą detali, że można dostać oczopląsu. Gra działa w 3 trybach, 4K i 60 ramek w trybie wydajności, skalowane 4K i 60 ramek w trybie jakości oraz 4K i 30 ramek, ale ze śledzeniem promieni. To ostatnie warto sobie odpalić na próbę i zobaczyć, jak to wygląda, bo jednak w takiej dynamicznej rozgrywce 60 ramek to podstawa, a śledzenie promieni owszem całkiem niezłe, ale w wirze walki w sumie się tego nie zauważa. I teraz coś, czego ode mnie zbyt często nie usłyszycie. Pochwalić muszę polską ścieżkę dialogową. Skrytobójcy nie szczędzą sobie kąśliwych uwag i miejscami nawet kącik ust mi się podniósł w uśmieszku. Głosy polskie są dobrze dobrane i pomimo, że zmieniłem potem na angielskie, to jednak o dziwo szybko wróciłem do tych polskich, bo mają w sobie jakiś taki urok, no i też nie szczędzą sobie bluzgów, a soczyste słowo na K czy H lepiej brzmi niż wyświechtane angielskie słowo na F. Deathloop to świetnie przemyślana produkcja, jeśli chodzi o mechanikę. Tytuł nie nudzi, choć odwiedzamy daną miejscówkę kolejny raz. Zadania, które mamy do wykonania, czy to główne, czy poboczne, sprawiają, że zawsze jest coś do roboty i niektóre są tak skonstruowane, że będziemy potrzebowali kilku iteracji, aby je wykonać. Gra jest wypchana różnej maści ciekawostkami, czy to ze świata, czy jakimiś zadaniami opcjonalnymi. Fajnie widać, jak po kilku iteracjach miejscówki zaczynają być naszym drugim domem i bezbłędnie podchodzimy do zadań, eliminując zakapiorów bez najmniejszych problemów. Deathloop to dla mnie spora niespodzianka, bo początkowo byłem nastawiony dość sceptycznie, ale Arkane nie zawiódł. Dowiódł produkt w ich stylu z ciekawym pomysłem i niezłym multikiem. Choć Arkane nie zawsze mnie zachwycał swoimi produkcjami i mam na myśli tutaj Dishonored, to zdarza się robić im gry wyjątkowo dobre, jak na przykład Prey. Deathloop zaliczyłbym do tej drugiej kategorii, bo choć z początku przytłacza, potem ciężko się od niej oderwać. Polecam.